Dzień dobry, witam w naszym podcaście Co mnie to obchodzi, w którym staramy się pokazywać świat, w którym jest więcej rozwiązań niż problemów. To jest taki świat, o jakim marzy Fundacja Ashoka, która jest inicjatorką tego podcastu. Ja się nazywam Agata Stafiej-Bartosik i dzisiaj moją gościnią jest Magda Pocheć, która jest pomysłodawczynią i współzałożycielką Funduszu Feministycznego. I to, co jest bardzo ważne, to pewnie trochę będzie trzeba powiedzieć, co to jest Fundusz Feministyczny, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze jest bardzo ważne, że to, co jest niezwykłe w Funduszu Feministycznym, oprócz tego, że jest funduszem i że jest feministyczny, jest to, że jest to pierwszy w Polsce partycypacyjny mechanizm finansowania inicjatyw społecznych. I zanim, Magdo, cię zapytam, dlaczego to w ogóle jest ważne, żeby robić partycypacyjne mechanizmy finansowania inicjatyw społecznych, bo rozumiem, że skoro się tym zajmujesz, to uważasz, że to jest ważne. To bym cię chciała zapytać, co to znaczy partycypacyjny mechanizm finansowania inicjatyw społecznych? To znaczy, co tam się dzieje? Rozpakujmy to faktycznie, bo brzmi to, wyobrażam sobie, dość enigmatycznie. Zacznę od tego, z jakiego w ogóle miejsca i myśli, bo to mi się wydaje ważne, w jakich wartościach to jest zakorzenione. To wynika z takiej obserwacji, że pomiędzy tymi, którzy mają zasoby, a tymi, którzy ich potrzebują, czyli pomiędzy grantodawcami, a aktywistkami, aktywistami, ruchami społecznymi, odbywa się taka dynamika władzy. I jak poddajemy to refleksji, to u podłoża partycypacyjnego modelu leży taka radykalna myśl, że to nie aktywistki potrzebują pieniędzy, tylko ci, którzy mają jakiekolwiek zasoby, potrzebują ruchów społecznych, żeby te pieniądze miały sens, żeby z tych pieniędzy wynikło coś, co ma jakikolwiek sens. Dobra, to ci przerwę, bo to jest bardzo ciekawa myśl. Czy możesz ją rozwinąć? To znaczy, dlaczego jeśli ja mam dużo pieniędzy, to ja potrzebuję ruchów społecznych? Jeśli chcesz, żeby twoje pieniądze miały pozytywny wpływ na rzeczywistość, one muszą trafić w ręce osób, które wiedzą, co z nimi zrobić, i to one sprawiają, że te pieniądze pracują, coś z tych pieniędzy wynika. Same pieniądze nie zmieniają świata. Potrzebujemy ludzi i w tym sensie pieniądze nie są najważniejszym zasobem. One są właściwie tylko narzędziem zmiany. Realnie zasobem jest odwaga, determinacja, motywacja, energia, pasja do działania osób, po prostu działaczek i działaczy społecznych. Osób, które wiedzą, co zrobić i w ogóle chcą się tego podjąć. No ale jeśli ja mam pieniądze i chcę je wydać na coś, co jest dla mnie ważne, no to mam prawo wybrać, gdzie chcę te pieniądze wydać, czy nie? Masz prawo, choć ja bym cię zachęcała do właśnie trochę innego myślenia, do wyjścia z takiego paradygmatu. Czyli właśnie zachęcałabym cię do myślenia w kategoriach sprawiedliwości. I to, co jest najważniejsze, to taka refleksja o swoim przywileju i rozpoznanie się w tym, jak komfortowe jest moje życie. I im bardziej komfortowe, tym być może tego przywileju jest więcej. I jedna z najfajniejszych rzeczy, jaką w ogóle można zrobić ze swoim przywilejem, to jakby się nim podzielić. I to polega na takim oddaniu właśnie decyzyjności. To jest wspaniała rzecz, którą można zrobić dla innych osób, czyli obdarzyć te osoby zaufaniem, uznać, że one wiedzą lepiej, a wiedzą lepiej ze swojego położenia w tym niesprawiedliwym systemie. Często te osoby, które dominujący system wypycha w jakiś sposób na margines, naraża na dyskryminację, wykluczenie, doświadczenie życiowe tych osób jest dla nas bezcenne, bo z tego doświadczenia jasno wynika, co w systemie po prostu nie działa. Czyli w dużym skrócie, jeżeli chciałabym pomóc, na przykład chciałabym, żeby naprawdę więzienia miały taką funkcję resocjalizacyjną,
to nie powinnam zakładać, że ja w swoim salonie i w swoich szkołach i ze swoimi tytułami wiem, co jest potrzebne, żeby rzeczywiście ten system działał, mimo że na przykład napisałam doktorat na temat służby więziennej, bo nadal mówisz ty, większą wiedzę na ten temat mają osoby z doświadczeniem na przykład pozbawienia wolności i tym doświadczeniem bycia w więzieniu. Dokładnie tak. Dokładnie chciałam, żebyśmy znalazły się w tym miejscu i to jest takie właśnie uznanie ekspertyzy, która wynika z doświadczenia życiowego, bardzo wymiernego. I to jest też klucz do zmiany systemu i to doświadczenie powinno służyć nam jako informacja, co należy zmienić, ale ja bym nawet posunęła się dalej. To znaczy, to nie jest tylko tak, że korzystamy z tego doświadczenia. W mojej wizji zmiany jedynym takim słusznym liderstwem byłoby kolektywne liderstwo też tych osób, które doświadczają najwięcej opresji, które są uciśnione. Słyszę to i oczywiście myślę, że słuchaczki i słuchacze i widzowie i osoby wszystkie, które nas oglądają, to myślę, że to oczywiście to brzmi logicznie. Ale też częste doświadczenie jest takie, że bardzo często te osoby, myślimy tak, że bardzo często te osoby, które znajdują się w takich trudnych sytuacjach, no nie mają na przykład kapitału kulturowego. To jest oczywiście jakiś przywilej posiadania tego kapitału kulturowego, ale też kapitał kulturowy daje nam pewne poznawcze narzędzia, których inne osoby nie mają, no bo musiały walczyć o przetrwanie, bo musiały walczyć o swoją godność, bo musiały w ogóle bronić siebie. I teraz taka koncepcja, która często pojawia się w świecie filantropijnym, jest taka, że okej, ja bym bardzo chciała zaufać tym osobom, no ale one jakby nie mają, nie wiem jak to po polsku ładnie powiedzieć, takich credentials, znaczy wiesz, one nie są do końca wiarygodne, to znaczy to prawda, one przeżyły to. Ja tego nie przeżyłam. One na pewno miały jakieś doświadczenie, którego ja nie miałam. One lepiej wiedzą, jak to doświadczenie, jak się go doświadcza. Ale czy one, skąd ja mam wiedzieć, że one umieją mieć taką refleksję większą niż własne doświadczenie? I tutaj chyba chciałabym o dwóch rzeczach powiedzieć, bo dotknęłaś dla mnie takiego tematu sojusznictwa, czyli takiej postawy, to właśnie towarzyszy tej refleksji o przywileju, że skoro ja mam dostęp do jakichś zasobów, które nie są tylko właśnie pieniężne, ale też, nie wiem, do wiedzy, narzędzi, sieci społecznych, dokładnie, to moja rola może być sojusznicza. I ja właściwie świat filantropii bym zapraszała do takiej solidarnościowej filantropii, bo nie lubię słowa progresywnej, czyli takiej, która opiera się na bardzo partnerskich warunkach i na zaufaniu. I to polega na takim konsensualnym uzgodnieniu z tymi osobami, czego one potrzebują. To znaczy nie zakładania, że ja z mojego miejsca wiem lepiej, ale może moje miejsce może się przysłużyć tym osobom. I to jest dokładnie tak, jak mówisz, to nie są tylko pieniądze, to są też innego rodzaju zasoby, ale też to, co ja zauważyłam, że w funduszu było bardzo istotne, my zaczęłyśmy z mini grantami. To były naprawdę małe pieniądze. To nie chodziło o to nie były miliony, można było się ubiegać o kilka tysięcy. No tak zaczęłyśmy. Kilka tysięcy. Ale to, co ale było takie kilka 3 czy kilka 8? Kilka 5. Ale to nie wszystko. Zaraz pewnie w naturalny sposób dotrzemy w naszej rozmowie do tego momentu. Teraz chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że to, co było istotne, to, że ktoś nagle przekierowuje uwagę na te grupy, że nagle to te grupy w świecie funduszu są w centrum naszej uwagi i to w ogóle nasza uwaga jest bezcenna, w sensie twoja, moja, organizacji, instytucji i to jest coś, na co mamy wpływ i to jest polityczne, gdzie przykładamy naszą uwagę, więc my nie dawałyśmy pieniądze, ale dawałyśmy też uwagę, docenienie, dowartościowanie, dostrzeżenie i też dzieliłyśmy się tą sprawczością, czyli możliwością współdecydowania o tym, gdzie pieniądze powinny trafić, gdzie są najbardziej potrzebne, gdzie to by było najbardziej słuszne po prostu i sprawiedliwe. I to jest zrobiłyśmy takie kółeczko, to jest ten partycypacyjny model, czyli włączenie uczestniczek procesu grantowego w podejmowanie decyzji, gdzie te pieniądze powinny trafić.
Okej. To powiedzmy, że rozumiemy, jak to działa. Myślę, że to jest bardzo taka trudna koncepcja. Nie dlatego, że ona jest trudna technicznie, chociaż pewnie też. Właśnie mam nadzieję, że zaraz o tym opowiesz, jak to się działo technicznie. Ona jest po prostu bardzo radykalna, tak? Bo ona odwraca porządek trochę świata. Bardzo mi się podoba też to, co mówisz o tej koncepcji sojusznictwa i chciałabym, żebyśmy do tego wróciły. Ja myślę, że to jest niezwykle kluczowa koncepcja, ale zanim, to bym chciała, żebyś powiedziała, jak to działało technicznie. To znaczy, jak to, albo działa, właściwie cały czas działa. Jak to się robi? Jak to się robi? To jest właśnie częste pytanie, technikalia od kuchni, jak to wygląda. Więc wyobraźmy sobie, że dostrzegam w swoim otoczeniu jakąś niezaspokojoną potrzebę. Powiedzmy, że wkurzam się każdego dnia, że w przedszkolu, do którego posyłam swoją córkę, są podzielone zabawki na te dla dziewczynek i te dla chłopców i moja córka nie może spędzać swobodnie czasu tak jak chce. No i mogę się skrzyknąć. Moi synowie na przykład byli bardzo nieszczęśliwi, że są tylko różowe odkurzacze. No właśnie. Może oni chcą mieć brązowe albo granatowe. Przede wszystkim chcą się bawić odkurzaczem, a jak on jest różowy, to nie mogą. No właśnie. Mamy bardzo konkretny przykład, więc to jest twoja złość. A często złość możemy się zatrzymać na złości i wtedy to nie służy nam i jest wyniszczające, a możemy... Ani światu. Tak, ale możemy z tej złości zaczerpnąć to, co jest mniej fajne, czyli informacja o tym, że coś nie działa i tą energię, że złość daje nam też energię i w ogóle z takiego miejsca powstał fundusz, bo on powstał w momencie, kiedy miałyśmy do czynienia z takimi atakami na prawa kobiet, z wprowadzeniem zakazu aborcji, no i to też była ta energia, która dała nam taki, jak to się mówi, olej napędowy. No więc mamy tę potrzebę i w funduszu jest tak, że nie musisz mieć żadnych struktur, żadnego wcześniejszego doświadczenia. Istotne jest to, że chcesz coś zmienić. Możesz się skrzyknąć z innymi koleżankami albo z koleżankami, bo my głównie przekazujemy pieniądze do kobiet i osób niebinarnych, transpłciowych, nie do mężczyzn. Czyli z kolegami nie mogę? Możesz, ale oni nie mogą trzymać władzy w waszej grupie. Władza ma być w rękach tych osób, które są tradycyjnie, historycznie jej pozbawione. No i się możecie skrzyknąć i stworzyć grupę nieformalną i wystąpić o mini grant na wasze jakieś tam działania, które mają naprawić tę sytuację. Czyli raz w roku jest otwarty konkurs. Nie lubimy też słowa konkurs, nabór. I składacie swój wniosek. Nie za konkurs? On jest z takiego w ogóle innego porządku świata, że w naszym... o to chodzi, że my chcemy... To jest ważna zmiana, dzięki, że o to pytasz, bo to nie jest konkurowanie o ograniczone zasoby, tylko współdecydowanie o tych zasobach, które mamy. No właśnie, bo konkurs w samej nazwie zawiera konkurowanie. Tak. Przepraszam, konkurowanie, a nie współdziałanie. My wychodzimy z założenia, że te pieniądze przynależą do organizacji kobiecych, feministycznych i nasza rola to jest zorganizowanie procesu, żeby on był jak najbardziej demokratyczny, sprawiedliwy, redystrybucji tych pieniędzy w sposób taki, jak zostanie wspólnie to zadecydowane, więc składasz ten wniosek z koleżankami. Nasza grupa, powiedzmy, się nazywa Granatowy Traktor. Grupa nieformalna, odkurzacz. Granatowy odkurzacz. Nie, to różowy traktor. Tak. No i czekajcie na taką ocenę formalną, którą robi zespół funduszu. I ona jest bardzo prosta. To jest tylko taka, czy spełniacie warunki brzegowe, czyli czy się identyfikujecie jakoś z postulatami ruchów kobiecych, feministycznych, czy w waszej grupie władzy faktycznie trzymają kobiety. To jest tylko to, co my sprawdzamy. No i mówimy tak, spełniacie te kryteria. Spośród tam 500 wniosków, które wpłynęły, 99 idzie dalej, czyli sprawdzamy kryteria, ale też takie priorytety, czyli
I w im gorszym położeniu jest wasza grupa, czyli na przykład powiedzmy, że grupa Granatowy Traktor jest w małej wsi, w której nie działa żadna inna organizacja i jeszcze jedna z mam jest opiekunką dziecka z niepełnosprawnością. Czyli to wszystko jakby powoduje, że możecie iść dalej. I teraz zaczyna się ciekawie. Czyli na waszego maila spływa informacja, że teraz zapraszamy was do współudziału w podejmowaniu decyzji. I to polega na tym, że te 90 kilka wniosków dzielimy na takie koszyki. Zupełnie przypadkowo, randomowo. W Excelu jest taka funkcja przydziel po prostu losowo. I losowo trafiacie do grupy i czytacie wnioski w swoim koszyku. I wasze zadanie nie polega na tym, Nasz że wniosek nie jest w tym koszyku, jak rozumiem. on jest w tym koszyku, Może być ale wy nie możecie na niego głosować. Okej. Inne grupy mogą na was głosować i zapoznajecie się z wnioskami innych osób, czytacie i my nie prosimy oceń to według jakichś kryteriów typu nie oceniamy pojedynczych wniosków, bo to czasami suma takich małych działań nie prowadzi do najbardziej sensownego rezultatu, tylko zachęcamy was do myślenia takiego strategicznego, które polega na tym, słuchajcie, no tutaj jest, nie wiem, 10 propozycji, ale mamy kasę tylko na 3. Wybierzcie 3 priorytetowe, najważniejsze wnioski według was i wyjaśnijcie nam, jak podjęłyście tę decyzję. Czyli właśnie zachęcamy do myślenia takiego całościowego, a nie takiego od wniosku do wniosku. I potem robimy taką globalną listę rankingową i w ten sposób rozdystrybuowujemy 75% pieniędzy na granty. Resztę uzupełniamy grantami strategicznymi. Dlatego, że nasz partycypacyjny sposób przyznawania grantów nie jest pozbawiony też takich błędów, nie jest idealny. Zauważyłyśmy, że system jest bardzo przebiegły, ten dominujący, i niektóre właśnie nierówności odtwarzają się w takich większościowych wyborach. No, Możesz podać przykład? To ciekawe. Że na przykład te grupy, które mają najgorzej, są wypychane na margines. Czasami w takich kolektywnych procesach też są wypychane znowu na margines. Jakby się odtwarza ta niesprawiedliwość. I to dotyczyło w naszym przypadku na przykład proaborcyjnych aktywistek albo osób pracujących seksualnie. To są jedne z najbardziej stygmatyzowanych grup, które wykonują bardzo ważną pracę nie tylko na rzecz swojej społeczności. One dotykają jakichś takich fundamentalnych kwestii i naruszają ten dominujący system. I dlatego ten system bardzo tego nie lubi. I niestety, nawet w takich procesach jak nasz, to potrafi się wydarzać, albo nie wiem, też dziewczyny z niepełnosprawnościami nie dostały grantu. Więc my do tego drugiego etapu zapraszamy przedstawicielki społeczności, przedstawicielki organizacji kobiecych, feministycznych i one dostają trochę inne zadanie. One mają być tymi tropicielkami niesprawiedliwości, czyli patrzą na tę listę rankingową i szukają luk. Czy są jakieś luki geograficzne, tematyczne, albo czy grupy o jakiejś konkretnej tożsamości, kogo tam brakuje? Bo na tym też polega refleksja o przywileju, żeby ciągle patrzeć, kto jeszcze jest wykluczony i docierać w te miejsca. I to jest taki niekończący się proces. I do tego zapraszamy te grupy z tak zwanego panelu decyzyjnego, żeby uzupełniły braki wyborów społecznościowych tymi właśnie priorytetami funduszu. Bo dla nas najważniejsze są 2 rzeczy, czyli żeby te praktyki służyły wartościom, z których fundusz w ogóle wyrasta, i żeby procesy były spójne z tymi wartościami. Jeżeli one czemuś nie służą, to na bieżąco to modyfikujemy, bo faktycznie jest tak, że
Systemy też mają taką naturalną tendencję do degeneracji, że może na początku czemuś służą, ale potem, no tak, że jakby No dalej procesy... czemuś służą, tylko czemuś innemu. Tak, dokładnie. I Temu my coś jesteśmy się systemowi opłaca. strażniczkami tych wartości. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja myślę, że są takie bardzo chcę wrócić do tego wątku sojusznictwa, bo to jest bardzo ważna koncepcja i myślę nierozpakowana. Strasznie bym cię chciała namówić, żebyśmy ją rozpakowały, ale zanim to zrobimy, to chcę powiedzieć, że mówisz też bardzo ważną rzecz z punktu widzenia właśnie filantropii. To znaczy, że kluczowe jest zdefiniowanie na początku wartości. Bo to może być tak, że wiesz, że ja nie wiem, no jestem filantropką bardzo konserwatywną i ja nie chcę wspierać aborcji po prostu, bo to jest niezgodne z moimi wartościami. I wtedy muszę sobie to powiedzieć na początku, prawda? I jak będę pilnowała, że mogę robić dalej procesy partycypacyjne, ale pilnuję, żeby to było zgodne z wartościami, które sobie określiłam, dlatego że dla mnie nadrzędną wartością jest na przykład życie, które zostało stworzone, prawda? Więc może być też taka sytuacja i myślę, że to w tym sensie to jest trochę, że ta świadomość, że na początku jakby masz prawo zdefiniować tę wartość jest bardzo taka uwalniająca, no bo to nie znaczy, że zupełnie oddajesz, Oczywiście. prawda, wszystko. Plus uczciwie byłoby powiedzieć to wszystkim Tak. i komunikować Że te wartości są takie i według tego będziemy pracować. Tak, i te wartości są komunikowane jakby wprost, prostym, przystępnym językiem. To jest to, co staramy się robić na co dzień. Ciągle po prostu wracać do tych wartości i budować taką silną tożsamość funduszu wokół tych wartości, ale też komunikujemy te wartości w tych procesach i one mają temu służyć. I tutaj szukamy tej spójności. Oczywiście nam się to rozjeżdża raz na jakiś czas i trzeba coś tam zmienić. No i to jest taka dłubaninka do końca świata. Bardzo przyjemna. Nie, zazwyczaj jak się pracuje właśnie z osobami takimi, które chcą wejść na tę ścieżkę filantropii, no to pierwsza rzecz, którą się mówi, to właśnie zdefiniuj swoje wartości. Często też to się w ogóle odbywa w całej rodzinie, jeśli to są pieniądze rodziny na przykład. Dobra, to święty. To jest super ciekawe, dlatego że nawet okazuje się, że właśnie między mamą, tatą, dorosłymi dziećmi, jak jeszcze, nie daj Boże, swoje dzieci w to włączą, to jest już te dyskusje są bardzo ważne i bardzo ciekawe. No a potem, ale to oczywiście, i to jest bardzo ciekawe, że można zdefiniować wartości mojej rodziny, ale później i tak robić proces partycypacyjny. Tak, absolutnie. No dobra. Ale jeszcze mogę jedną rzecz, Oczywiście. teraz ja tak wyjść z inicjatywą, bo ja bym bardzo pragnęła powiedzieć inną rzecz. To, co byłoby dla mnie ważne, to, żeby te rodziny, bo wartości tej rodziny są punktem wyjścia, absolutnie, ale to, gdzie funkcjonujemy w tym systemie, ogranicza naszą perspektywę. I ja bym chciała, żeby zaprosić te rodziny do takiej otwartości, żeby właśnie na samym początku procesu dopuścić zaufaną osobę z zewnątrz, która może tą początkową perspektywę jakoś poszerzyć. Bo jest coś takiego jak, nie wiem jak to nazwać, uważam, że to, czego mi brakuje często u osób, które mają te zasoby i chcą naprawdę z najlepszych intencji zrobić coś najlepszego, to, że one nie zawsze rozumieją taką potrzebę doedukowania się albo dopuszczenia tej innej perspektywy, bo wtedy w tym takim trochę napięciu rodzą się bardzo ciekawe rzeczy i każda ze stron może w jakiś sposób siebie przekroczyć w pozytywny sposób. Mi nie chodzi o to, żeby iść na kompromis ze swoimi wartościami, ale może zobaczyć coś, czego ja samodzielnie nie mam szansy zobaczyć, bo mój świat wygląda w taki, a nie inny sposób. Więc wydaje mi się, że ten początkowy moment też byłoby super troszkę otwierać, żeby właśnie wejść w tą sferę nie dyskomfortu, ale wyjść ze sfery komfortu w stronę sfery uczenia się. No dobrze, a dlaczego powinno mi w ogóle zależeć na tym, żeby ci ludzie w ten sposób robili filantropię? No właśnie, i to pytanie też bym chciała rozpakować, bo ono wydaje mi się, że właśnie pochodzi ze świata, który my chcemy demontować. Czyli takiego świata indywidualizmu, kapitalizmu, gdzie zachęca się wszystkich do myślenia w kategoriach własnych korzyści, interesu, co ja z tego będę mieć. Bo widzimy też, myślę, że to jest takie też doświadczenie wielu społeczeństw, ograniczenia takiego modelu,
No i po prostu wszystko zaczyna być bez sensu. Więc my chcemy wrócić do innych wartości, do relacji, do współdziałania, współodpowiedzialności za siebie nawzajem, krótko mówiąc, ze świata, który w centrum stawia jednak kapitał, że żyjemy jednak w kapitałocenie, przejść do świata, w którym w centrum jest dobrostan wszystkich osób, istot zwierzęcych też i przyrody. I to jest takie coś, to jest dla nas najważniejsze i my w ten sposób wywracamy ten system. Czyli dlaczego to powinno dla Dlaczego mnie być powinno być ważne? Wiem, dlaczego to jest ważne dla was. Że chyba nie życzyłabym ci, żebyś skończyła w świecie, w którym nie masz na kim polegać albo nie doświadczyłaś takiego poczucia satysfakcji i sensu, które wynika właśnie ze współdziałania, z poczuciem przynależności. To są bardzo ludzkie potrzeby. Potrzeba właśnie, nie wiem, jakiegoś wkładu w dobro wspólne, potrzeba właśnie budowania nieoczywistych relacji, potrzeba przekraczania swoich ograniczeń, potrzeba przynależności, docenienia, szacunku, miłości. Myślę, że każda z osób tego potrzebuje i tego też ci życzę. I to się dzieje właśnie poprzez praktykowanie tych wartości w codzienności. Czyli chcemy, dlatego to powinno obchodzić mnie oraz różne osoby. W jaki sposób osoby zamożne dystrybuują swoje zasoby i finansowe, ale też te inne, kulturowe, ponieważ to, jak te osoby, również przez to, że one są wzorcami, my na nie patrzymy, to, jak te osoby będą funkcjonowały społecznie, będzie dyktowało trochę, jak my ze sobą jesteśmy. Jeśli te osoby będą mówiły, ja mam dużo pieniędzy i zrobię z nimi co chcę, no to znaczy, że tak się robi. A jeśli te osoby powiedzą, ja mam dużo pieniędzy, jestem bardzo ciekawa, co ty myślisz, że jest ważne, albo chciałabym coś zrobić z tym, pogadam z kimś. Myślę, że to jest super ważna rzecz i ona nas troszkę przynosi do tego sojusznictwa. Tak. Myślę, że sensu istnienia moim zdaniem. Myślę, że takim bardzo ciekawym przykładem jest przykład Dominiki Kulczyk, która przez jakiś czas była krytykowana za ten program Domino i tak dalej, a potem zainteresowała się kwestią ubóstwa menstruacyjnego i ona i jej fundacja zrobiły niesamowitą robotę w tym obszarze, naprawdę wielką. W tej chwili właśnie kończy się pilotaż z Ministerstwem Edukacji polegający na tych nieodpłatnych środkach czystości higieny intymnej w szkołach. I dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo w momencie, kiedy piękna, bogata, wykształcona osoba pokazuje się publicznie i mówi o jakimś niefajnym temacie, powiedzmy, uważanym za tabu, to też wykorzystuje swój zasób, też wykorzystuje swój przywilej, żeby rozpocząć. Tak jak powiedziałaś trochę, że wybór tematu, wybór tego, na czym się skupiamy, też jest polityczny, prawda? Oczywiście. W momencie, kiedy ta piękna Dominika zamiast opowiadać o jachtach i tym, jakie ma buty albo sukienki, zaczyna mówić o tym, hej, to jest ważny temat i ja chcę się nim zająć, to już właściwie dzieli się swoim przywilejem. Wykorzystuje ten przywilej, żeby zbudować jakąś narrację. I chciałam cię właśnie zapytać, jakbyś rozwinęła tę koncepcję sojusznictwa, bo jeden sposób to jest właśnie wykorzystać moją widoczność do tego, żebym powiedziała, to jest ważne. Tak, ale można zrobić troszkę inaczej. To nie jest tak, że uważam, że jedno jest lepsze od drugiego, czyli można udostępnić platformę. Czyli zamiast swojej twarzy wykorzystać swój dostęp do przestrzeni i wsadzić tam, zaprosić tam osobę, która normalnie... Ja wiem, absolutnie, ja to się zgadzam z tobą, tylko wiesz, ja myślę, że nie oszukujmy się, ludzie chętniej przeczytają wywiad z Dominiką niż z osobą jakąś. Mimo, że ta osoba pewnie na ten... Dlatego właśnie obie strategie... Dokładnie, że dlatego można myślę, tą że można platformę się podzielić też. Zacząć temat, a potem wprowadzić kogoś, co zresztą tam w tym programie się działo, bo powstała tak zwana okresowa koalicja, gdzie są wszystkie organizacje, które się zajmują tym ubóstwem. Ale to zostawmy... pracę, bo to też właśnie i Różowa Skrzyneczka ma swoją dużą zasługę. I to trzeba robić razem. No
właśnie, ale chciałam, żebyś opowiedziała jeszcze o tym socializmie. To znaczy, jedna opcja jest taka, że zaczynam temat, potem druga opcja jest dzielę się swoją platformą. Co jeszcze tam w tym sojusznictwie można robić? Troszkę cię tak podpytuję, bo myślę, że powolutku zmierzamy do końca, a ja bym chciała, żeby też osoby, które poświęciły czas, żeby posłuchać naszej rozmowy, wyszły trochę z takimi konkretnymi rzeczami, co mogą robić. Tak. No, są jeszcze takie dwie rzeczy i w moim doświadczeniu one są najtrudniejsze, najbardziej rewolucyjne, ale one też są takim clue. Czyli trzeba troszeczkę zaryzykować i też oddać troszeczkę komfortu. I to polega na tym oddaniu sprawczości i decyzyjności. Czyli to, co w ogóle ludzie bardzo lubią, ja też bardzo lubię, to jest ten wpływ. Ale ten wpływ można jakby zrealizować na samym początku, tak jak rozmawiałyśmy właśnie o tym definiowaniu wartości. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby jakby ustawiać ten kierunek strategiczny i go trzymać i sprawdzać, czy to, co robimy, działa. Ale na pewnych etapach nasza decyzyjność może wręcz przeszkadzać, bo nie wynika właśnie z tego doświadczenia, o którym mówimy. I tutaj oddanie już na tym etapie strategicznego ustawienia tej decyzyjności i komfortu z nią związanego, odpuszczenie wpływu jest trudne, ale przynosi korzyści dla innych osób, dla osób uczestniczących w tym procesie, które mogą poczuć, że realnie one też mogą mieć wpływ, czyli oddanie wpływu. Czyli takie ćwiczenie na przykład na co dzień, jeśli masz dzieci, to idź z nimi na zakupy i powiedz, że mamy 100 zł, ty decydujesz, co kupujemy. Do jedzenia. Ale możecie mieć, to może się źle skończyć, jeśli nie ustalicie jakichś zasad. Na przykład możesz kupić wszystko tak długo, jak na pierwszym miejscu w składzie nie znajduje się cukier. Okej. Albo możesz kupić co chcesz, ale będzie dla nas wszystkich, nie tylko dla ciebie. Pomyśl, co wszyscy jest lubimy. podzielne. Ale też co wszyscy lubimy, no tak. bo tam tata lubi marchewkę, a na przykład twoja siostra lubi, nie wiem co. Dokładnie, buraczki. Mogą być takie zasady graniczne, które... Czyli oddaję tę sprawczość, ale jednak na początku ustalam zasady. Warunki brzegowe. Okej. No to jest jeden z pomysłów. I fair. Zachęcamy. Próba takich zakupów na przykład. Co jeszcze można zrobić, żeby poćwiczyć partycypacyjne wspieranie właściwie zmian społecznych, bo to trochę o tym. No właśnie też może przejdę na taki praktyczny poziom funduszu feministycznego, no bo też to jest organizacja, z którą jestem związana, w której misję wierzę i która właśnie wytycza taką drogę w filantropii i daje przykład i może podzielić się swoim doświadczeniem, więc możesz na różny sposób stać się częścią tej zmiany, częścią społeczności, na przykład funduszu lub innej organizacji, do której jest ci bliżej. I możesz właśnie zastanowić się, co mogę zrobić dla tej organizacji, czy szerować, to są takie proste rzeczy, szerować jej wartości w mediach albo content w mediach, a może na tyle jest mi komfortowo w życiu, że mogę comiesięcznie wpłacać na taką organizację. To jest niezmiernie ważne, bo organizacje feministyczne są chronicznie niedofinansowane i to też właśnie wynika z tych niesprawiedliwości, bo ta niesprawiedliwość to nie jest tylko dyskryminacja, nie wiem, to jest też dyskryminacja w dostępie do zasobów. I wiem, że wiemy to z badań, że połowa organizacji na świecie kobiecych jest na skraju w ogóle przetrwania. 30% nie ma w ogóle dostępu do elastycznych pieniędzy. Musi realizować sztywne projekty. Więc taki bilet zaufania w postaci comiesięcznego przelewu to robi moc i to też buduje tę społeczność. My sobie na przykład obliczyłyśmy, że gdyby kilka tysięcy osób średnio przekazywało nam 50 zł miesięcznie, to byłybyśmy w pełni autonomiczną organizacją i wtedy tworzymy taką społeczność, taką po prostu grupę, która ma swoją skarbonkę, do niej wrzuca i potem wspólnie decydujemy, co z tym zrobić, a potem te osoby, które chcą robią zmiany, a z tych zmian korzystamy my wszyscy, bo świat jest lepszy i bardziej sprawiedliwy i każda z tych grup, którą wspieramy, dokłada się do tej zmiany. A ta zmiana często wydarza się właśnie w takich codziennych interakcjach międzyludzkich.
bo musimy właśnie zmieniać masowo nasze takie założenia, oduczać się rzeczy, które zinternalizowałyśmy i stały się dla nas przezroczyste, a wcale nam nie służą. Bardzo Ci dziękuję, Magdo. Więc podsumowując, można, określiwszy zasady, zrobić żywieniowe zakupy z dziećmi i zobaczyć, co się wydarzy, kiedy im oddamy sprawczość. Można też, jeśli jesteśmy osobą, która chce wejść na taką drogę zaangażowania finansowego, można na przykład odezwać się do Magdy, do funduszu feministycznego i zapytać, jak te doświadczenia partycypacyjne działały. To naprawdę jest bardzo ciekawe doświadczenie i można spróbować się z niego nauczyć, a nawet pewnie skopiować. To taki jest nietypowa sytuacja, w której jeśli się coś skopiuje, to autorki będą zadowolone. Można też wspierać regularnie finansowo albo fundusz, albo inne organizacje, które reprezentują grupy wykluczone i wyłączane z różnych działań. Dziękuję Ci bardzo, Magdo. Moją gościnią była Magda Pocheć, pomysłodawczyni i współzałożycielka Funduszu Feministycznego. Producentką tego podcastu lub wideokastu jest Anna Ślusarenka, a studio i montaż zapewnia nam Three Dots Agency. Ja się nazywam Agata Stafej-Bartosik i bardzo dziękuję.